Witam serdecznie. Po lifestyle'owym Audi A7 Audi postanowiło odświeżyć kolejny swój model, czyli A6. Jest to bardziej praktyczny model zarówno ze względu na większą liczbę odmian nadwozi. Mamy tu zarówno limuzyny, jak i kombi, jak i wersję all-road, jak i ze względu na silniki, dlatego że A6 jest dostępna w niezliczonej liczbie wariantów od bardzo spokojnego 150-konnego 2.0 TDI po 560-konną wersję RS. My dzisiaj wycelowaliśmy mniej więcej w połowę stawki, czyli mamy 320 koni z silnika 3.0 TDI pod maską oraz wersję kombi. Zapraszam na nasz test. Jeszcze kilkanaście lat temu znalezienie samochodu z nadwoziem kombi, który by wyglądał jako tako ładnie, graniczyło z cudem. Dzisiaj znalezienie samochodu, który brzydko wygląda w wersji kombi, graniczy z cudem, a przykładem tego może być Mazda 6 czy też Peugeot 508 SV. Również jeszcze większe gabarytowo samochody wyglądają bardzo ładnie i tutaj kolejnym przykładem może być właśnie testowana przez nas Audi A6 w wersji kombi. Szczególnie po faceliftingu nabrało ona jeszcze więcej charakteru. Mamy tu nowe światła, nowy wzór LEDów, nowy grill, nowe zderzaki. Również z tyłu zmieniły się światła, pojawiły się dynamiczne kierunkowskazy, zmienił się kształt końcówek rur wydechowych. Mamy też nowe progi. Zmian z zewnątrz nie brakuje i są udane. Silników jest bardzo wiele i wszystkie spełniają normę Euro 6. Ja skupię się tylko na niektórych. Powiem, że wskoczyła tu nowa jednostka 1.8 TFSI Ultra, która palić ma 5,7 litra na 100 km, ale jest jeszcze bardziej oszczędna wersja, mianowicie 2.0 TDI, również Ultra, która palić ma 4,2 litra na 100 km. Jak na tak wielki samochód to jest naprawdę imponujący wynik. Mam nadzieję, że kiedyś dostaniemy taką do testu i sprawdzimy, jak to wygląda w praktyce. Warto zwrócić uwagę na dwie jednostki, właściwie dwie odmiany silnika 3.0 TDI. Jedna z pojedynczym doładowaniem, które ma albo 218, albo 272 konie i podwójnie doładowana, która ma 320, jak w naszej testówce, lub aż 346 koni. Wśród silników benzynowych zwróciłbym uwagę na dwie topowe wersje, mianowicie S6, która ma 450 koni i RS6, która ma 560 koni mechanicznych. Jak wspominałem, nasza testówka ma 320 koni, ma też 650 Nm momentu obrotowego dostępnego w całkiem szerokim zakresie obrotów od 1400 do 2800. Napęd trafia za pośrednictwem 8-biegowej skrzyni Tiptronic. W tych mocniejszych wersjach TDI jest to Tiptronic, nie S-Tronic. Na wszystkie 4 koła mamy tu oczywiście Quattro, a maksymalna prędkość w tym zestawieniu wynosi 250 km na godzinę. Oczywiście ograniczona elektronicznie. Do setki czekamy 5,2 sekundy. Prawie mi się udało tą wartość osiągnąć, ale próbowałem na mokrym asfalcie. Jeśli chodzi o spalanie, podobno ma palić około 6 litrów, 5,5 w mieście, w trasie, 7,5 w mieście. To wszystko i test przyspieszenia, i test spalania zobaczycie w osobnych filmach. Ciekawie wygląda kwestia zbiornika paliwa. Otóż jeśli kupimy samochód z silnikiem benzynowym, to dostaniemy 65 litrów pojemności, ale jeśli kupimy diesla, to dostaniemy więcej, 73 litry, co sprawia, że bardziej oszczędny diesel bez tankowania z większym bakiem przyjedzie ponad 1200 km. Co mnie zawsze dziwi w tych wielkich limuzynach, że miejsca nad głową dla dwumetrowca jest zawsze w sam raz. Nigdy pod dostatkiem, nigdy za wiele. Zawsze jest w sam raz. Popatrzcie, ja teraz jechałem fotelem najniżej jak się da i nad głową mam dosłownie jeden palec wolnej przestrzeni. Oczywiście tu jest okno dachowe, ono zabiera parę centymetrów, ale jednak dokładnie jestem prawie że na wcisk. Kierownicę regulujemy elektrycznie w dwóch płaszczyznach i w zasadzie ustawienie jej pod dwumetrowego kierowcę nie stanowi najmniejszego problemu. Jeśli chodzi o fotele, no to tutaj są dosyć podstawowe regulacje. Wszystko oczywiście elektryczne. Możemy też tutaj wysunąć, wydłużyć nieco siedzisko. Oprócz tego mamy dwupłaszczyznową regulację odcinka lędźwiowego. Zwróćcie uwagę na to, że fotele mają zintegrowany zagłówek i to jest moim zdaniem pewien problem, dlatego że dwumetrowy kierowca tutaj niestety sięga głową znacznie wyżej i ten zagłówek jest po prostu zwyczajnie za krótki. Możecie zresztą to teraz zobaczyć.
Dwumetrowiec za dwumetrowcem w Audi A6 nie będzie miał zbyt komfortowej podróży, a to dlatego, że na kolana miejsca jest tak w sam raz na wcisk, ale tak o centymetr za mało. Podobnie jest nad głową, więc można by powiedzieć, że ja się tu wcisnąłem, ale na dłuższej trasie raczej bym długo nie wytrzymał. Zwróćcie uwagę, że tu mamy twardą skorupę i tu moje kolana niestety nie mają zbyt łatwego, komfortowego życia, więc jak na samochód mniejszej klasy mógłbym powiedzieć ok, prawie zaliczone. Jak na samochód o gabarytach Audi A6 moim zdaniem test oblany. Ale teraz przesunę się na miejsce po prawej stronie, gdzie fotel jest ustawiony pod pasażera o wzroście około 1,70 m, 1,80 m. No i w tym momencie siedzę już zupełnie komfortowo. Również mogę się tak delikatnie przesunąć do przodu, co sprawia, że również nad głową mam dość miejsca, więc teraz już jest ok. Teraz już mogę jechać na długą trasę, ale 2 metry za 2 metrami niestety już się nie zmieszczą. Jeśli chodzi o wyposażenie tylnej kanapy, to tu się jeździ naprawdę przyjemnie, pomijając ten case 2 metry za 2 metrami. Mamy tu 4-strefową klimatyzację, to jest opcja, która jest dostępna po faceliftingu, a więc mamy nawiewy tu po środku, mamy też nawiewy tu na słupkach B, a więc jest naprawdę na bogato. Mamy też dosyć wysoką i szeroką niestety tutaj przeszkodę na środku. Widać, że tunel centralny jest naprawdę bardzo obszerny, więc to będzie jakiś tam problem dla osoby siedzącej na środku. Gdyby jej jednak nie było, to mamy tu wielki podłokietnik, który niestety do zbyt miękkich, komfortowych nie należy. Podłokietnik również zawiera w sobie tutaj miejsce na apteczkę. Oprócz tego możemy tu wyciągnąć, jak widać, takie uchwyty na kubeczki, a oprócz tego możemy to rozkładać dalej i w ten sposób dostajemy się do bagażnika i przewozimy narty. Warto też wspomnieć o takich siateczkach za fotelami, czy też kieszeniach całkiem obszernych, wystarczających do przywiezienia butelki w drzwiach, czy też o takich udogodnieniach, które pozwalają, prawda, bardziej komfortowo podróżować, kiedy z tyłu przykładowo mamy małe dzieci. Nad głową mamy, jak widać, LEDowe, 2 osobne światełka. Nad głową mamy również wielkie okno dachowe, akurat jest zaciągnięte, ale jest, więc pomijając ten przypadek, gdzie rosła osoba podróżuje za rosłą osobą, to myślę, że podróż z tyłu w Audi A6 będzie bardzo komfortowa. Bagażnik Audi A6 w wersji kombi oferuje 565 litrów pojemności. Nie jest to mało, ale konkurencja oferuje więcej. Przykładowo rekordzista w tej dziedzinie, czyli Mercedes klasa E kombi, oferuje aż 130 litrów więcej, czyli 695 litrów. Co więcej, kiedy złożymy oparcie tylnej kanapy, co akurat w tym samochodzie robi się dziecinnie prosto, wystarczy pociągnąć odpowiednią dźwignię i proszę bardzo, mamy płaską podłogę, żadnych progów, wszystko się ładnie składa i uzyskujemy w ten sposób 1680 litrów pojemności, ale niestety Mercedes klasa E tutaj wciąż jest lepszy, dlatego że oferuje 270 litrów pojemności więcej. Jeśli chodzi o wyposażenie tego bagażnika, no to sami widzicie, mamy tu różnego rodzaju pasy, miękkie pasy. Tutaj możemy oczywiście to wszystko przestawiać. Tu również możemy przestawiać, to się zwiększa odstęp między tymi jeżdżącymi słupkami, więc wszystko można ładnie zaaranżować. Mamy też możliwość przesuwania tutaj punktów zaczepienia siateczki. Siateczka jest, jak widać, taka podwójna, więc możemy tam w niej coś schować. Mamy też, jak widać, tutaj po prawej stronie kieszonkę, po lewej stronie mamy taką gumkę, więc możemy naprawdę tutaj zaaranżować nasze bagaże tak, aby podróżowały maksymalnie bezpiecznie i wygodnie. Po prawej stronie i po lewej stronie mamy również niewielkie pojedyncze haczyki, jak również widać tu oświetlenie z 2 stron. Pod podłogą natomiast znajdziemy, i tu będę musiał odsunąć to delikatnie do tyłu, aby to się dało w ogóle wszystko otworzyć. O tak. Pod podłogą znajdziemy jeszcze miejsce na dodatkową aranżację różnych drobiazgów, tak jak w tym przypadku to jest sposób na przywiezienie tych elementów, jeśli je wypniemy, ale oprócz tego widziałem tam futerał na narty, a jeśli sięgniemy jeszcze głębiej, to znajdziemy koło dojazdowe.
Po faceliftingu wnętrze Audi A6 w znaczącym stopniu się nie zmieniło. Z tego co wiem, mamy tu możliwość doboru nowych materiałów wykończeniowych, ale na przykładzie chyba konkretnego egzemplarza tego do końca nie widać. Ja bym tutaj w pierwszej kolejności zwrócił uwagę na coś, co jest unikalne w Audi, a mianowicie ten materiał wykończeniowy. Oni to chyba sprowadzają ze Stanów. Jest jedna firma na świecie, która produkuje tego typu materiały wykończeniowe, a dokładnie sprasowane drewno z paskami aluminium. Tu może to jest jakiś inny metal, ale chyba aluminium. W każdym razie to nie są rowki, które mają inny kolor. Tu jest metal wprasowany między kolejnymi warstwami drewna. Wygląda to bardzo fajnie, jest z przodu, jest tutaj na boczkach drzwi, tutaj po prawej stronie i naprawdę robi dobre wrażenie. Materiały wykończeniowe są na wysokim poziomie. Tu mamy na przykład miękkie tworzywo, tutaj również mamy miękkie tworzywo, tu mamy przejście drewno-metal, przechodzimy niżej, tu wciąż mamy miękkie tworzywo, ładnie się ugina, schodzimy jeszcze niżej, wciąż mamy miękkie, przyjemne w dotyku tworzywa. Tutaj znów się zaczyna melanż drewno-metal i niżej na przykład schodzimy i tu widzimy skórę i to miękką, tutaj jest jakaś pianka pod spodem, co sprawia, że nasza prawa noga w dłuższej trasie spoczywa tu bardzo komfortowo. Nie można tego powiedzieć o lewym łokciu, który niestety spoczywa na praktycznie twardym podłokietniku, nie ma tu żadnej pianki, tyle co grubość skóry to się ugina. Niestety tu jest problem. Już na etapie takiej podróży typu Warszawa-Kraków po prawej stronie tego problemu nie ma, bo podłokietnik jest bardzo miękki i komfortowy. Pozostałe materiały są przyjemne w dotyku, nawet jeśli są twarde. Tutaj mamy twardą skorupę, ale taką całkiem fajną tak w dotyku. Tu na przykład wyżej mamy plastik, który również jest przyjemny w dotyku. Tu mamy prawdziwy jak najbardziej metal, więc myślę, że od strony wykończenia to w Audi A6 nie możemy mieć do tego raczej jakichś większych uwag, no pomijając, jak mówię, jeszcze raz, ten nieszczęsny lewy podłokietnik. Możemy też zrobić test szarpania za uchwyt, może z prawej strony będzie mocniej. No, delikatnie się odkształca. Pierwsze mocne szarpnięcie dało jakiś tam efekt odgłosów plastików, kolejne już nie, więc nie skrzypi jakoś dramatycznie, chociaż pierwsze szarpnięcie wywołało poruszenie w tym samochodzie. Może teraz od strony praktycznej to pokażę. Schowek przed pasażerem, dosyć mocno zapchany, dosyć niski. Tutaj mamy różnego rodzaju pewnie notatki, jakieś książki, papiery i tak dalej. Jak widać, tutaj zajmuje też miejsce zmieniarka płyt, więc miejsca za wiele nie ma. Z kolei w drzwiach mamy całkiem spory schowek, wystarczający na przewożenie tutaj dużej butelki 1,5-litrowej wody. Jak widać, na dole jest odpowiednio tak ładnie wykończony, chociaż nie ma tu takiego wykończenia jak w Volkswagenie Golfie, gdzie tu mamy wewnątrz taki praktycznie miękki materiał, taki jakiś dywanik. Tu mamy z przodu, jak widać, popielniczkę, tu mamy miejsce na odłożenie 2 kubeczków, czy też w moim przypadku długopisu. No i pod podłokietnikiem znajduje się tacka, która jest już ładnie wykończona i jeszcze niżej mamy wyjście, tu mamy jeszcze jedno wyjście 12 V, tu mamy miejsce, jak widać, na telefon, a tu mamy sposób na ładowanie tego telefonu, jak widać są 2 wyjścia USB, jak również sposób na tutaj przechowywanie drobnych na parking. Także wygląda to wszystko naprawdę w sposób bardzo sympatyczny, dopracowany i odpowiedni chyba do tego, czego oczekują klienci Audi A6. Mogę jeszcze tutaj zajrzeć do poddaszek. Przeciwsłoneczny, proszę bardzo, tu mamy diodowe podświetlenie, 2 diody świecą odpowiednio, tu mamy również diodowe podświetlenie. Także to wszystko naprawdę ładnie wygląda. Zresztą w tym fragmencie, gdzie pokazuję, jak to auto jest oświetlone w nocy, zobaczycie, że to wszystko naprawdę się udało. Co prawda to jest jakiś opcjonalny pakiet oświetlenia ambientowego, ale naprawdę warto się nim zainteresować. Jeśli chodzi o elektronikę, to bardzo mi się podoba tutaj rozwiązanie w Audi A6, czyli połączenie jak najbardziej analogowych zegarów z dosyć dużym ekranem, który pokazuje, co tam akurat będzie potrzebne. Tu w tym przypadku widać mapę Google'a z nałożonymi zdjęciami z satelity, więc możemy tutaj dostawać różnego rodzaju podpowiedzi z nawigacji, ale też oglądać, co się dzieje wokół nas. Jeśli tak zbliżymy maksymalnie, to
widzimy zarówno przebieg tej ulicy, jak i nazwę ulicy, jak i zdjęcia satelitarne okolic, czy też różnego rodzaju budynki w 3D. Tu akurat w okolicy nie ma żadnego, żeby to pokazać. Opcji tutaj do pokazania jest całkiem sporo. Tu jest opcja telefon, tu mamy opcję multimediów, czyli tu akurat jest dysk twardy w samochodzie, więc są jakieś utwory do odsłuchania. Tu przechodzimy dalej, tu mamy różnego rodzaju informacje o podróży, o spalaniu, czyli pamięć krótkookresowa, dystans przejechany od ostatniego resetu, średnia prędkość, aktualne zużycie paliwa, czas jazdy itd. itd. Oprócz tego możemy tutaj sterować wszystkim, co znajduje się tu na ekranie przy pomocy tego zestawu. Szczerze powiedziawszy, po testowanym niedawno Audi TT to rozwiązanie wygląda na trochę staromodne już. Oczywiście niewiele mu brakuje, chociaż niektóre rozwiązania z Audi TT naprawdę przekonują do siebie, jak na przykład zastąpienie takiej pary przycisków jednym przyciskiem, który się przychyla do przodu albo do tyłu i w ten sposób, nie patrząc na przyciski, wiemy dokładnie, gdzie i co trzeba zrobić, aby osiągnąć cel. Tu tych przycisków naokoło pokrętła jest niestety całkiem sporo, bo tu widzimy 4, kolejne 4, pod spodem jeszcze 3. To pokrętło jest oczywiście też klikalne. Ten touchpad, szczerze powiedziawszy, nigdy mi się nie podobał, bo przypadkowo można przestawiać stacje i tutaj zupełnie losowo dotykając ten touchpad możemy przejść jakiś tam ze stacji radiowej jednej do drugiej i to moim zdaniem jest dosyć dyskusyjne, czy to jest dość wygodne. Tu jak widać możemy wybierać w Audi Drive Select albo Trip Efficiency, albo Comfort, albo automatyczny, albo dynamiczny, albo też Individual. Możemy wejść do Individual, tu możemy wybrać ustawienie Individual i tak możemy ustawiać, jak widać, silnik czy skrzynię biegów, tryb dynamiczny, zawieszenie pneumatyczne również w trybie dynamicznym, układ kierowania w trybie dynamicznym, sportowy mechanizm różnicowy, który jest opcjonalnie dostępny, tu akurat jest również w trybie dynamicznym, dźwięk silnika, a jakże również w trybie dynamicznym, adaptacyjny tempomat również w trybie tutaj akurat komfortowym wybrany, ale możemy wybrać tu również tryb dynamiczny. Jak widać, wszystko możemy ustawić pod nasze oczekiwania, chociaż szczerze powiedziawszy, jak ja jechałem i przed jakimś ostrzejszym zakrętem chciałem szybko zmienić tryb jazdy z komfortowego na dynamiczny, to wymaga to takiej dosyć długiej sekwencji. Załóżmy, że jeszcze mamy schowany ekran, bo załóżmy, że nie chcemy go oglądać i teraz podczas jazdy naciskamy, musimy szybko namacać tutaj po prawej stronie przycisk HAL. Proszę bardzo, naciskamy. Tu zaczyna nam powolutku wyjeżdżać, następnie musimy znaleźć pokrętło, wybrać tym pokrętłem tryb Dynamic, nacisnąć Enter i samochód się przystawia. To nie jest jeden klik, to nie są 2 kliki, to jest całkiem sporo roboty po prawej stronie, więc to wydaje mi się, że mogło być rozwiązane jakoś tak bardziej czytelnie. W innych modelach, na przykład w Audi A3, tu z przodu jest przycisk, po prostu wystarczy go 2 czy 3 razy nacisnąć, aby... O, lisek przed nami chodzi. No, oczywiście. O, poszedł. No, dziękuję Sony, że nie ustawiło ostrości. No, w każdym razie, nic nowego zresztą. W każdym razie jest tu całkiem sporo opcji. Oczywiście możemy tu przejść również w tryb nawigacji. Również zobaczymy całkiem sporo informacji z satelity. Tu pokażę zbliżenie. To jest dokładnie to samo, co przed kierowcą między zegarami. Oprócz tego ustawienia podobne, czyli telefon, różnego rodzaju tu opcje do wyboru, media. Tu możemy wybrać albo, jak widać, z dysku twardego, albo przyłączyć źródło i wybrać z DVD, z zmieniarki DVD, z karty SD, z USB, akurat z mojego telefonu komórkowego, więc opcji jest całkiem sporo. Tu są jeszcze inne jakieś opcje. Warto też zwrócić uwagę na tutaj w menu mamy do wyboru. To jest coś, co zobaczyłem ostatnio też w Audi TT, to Audi Connect. To oczywiście trzeba potwierdzić, że nie będziemy się tym bawić podczas jazdy, aczkolwiek można. No i możemy na przykład sprawdzić pogodę, ceny paliw, to wszystko naprawdę działa. Otoczenie miejsca pobytu, zobaczymy jaka sytuacja jest w Skawinie, bo jestem w okolicy. Aktualnie w Skawinie mamy tu taką temperaturę, taki wiatr i tak dalej, i tak dalej. No i różne inne opcje, pogoda, ceny paliw, informacje o podróży, wydarzenia w mieście, wiadomości online. Tutaj jest możliwość sprawdzenia albo informacji po angielsku,
ale przeważnie to się koncentruje na tym, kto został zabity, rozjechany, przecięty, spalony i tak dalej. A tu Deutsche Welle jest akurat po polsku, co niewiele zmienia, bo co z tego, że to jest po polsku, skoro wszystko, co tu jest opisane, dotyczy, jak widać, niemieckich wydarzeń, czyli protesty w Berlinie, niemieckie kontrowersje, naukowcy z Ulm, Frank w natarciu, to jest ciekawy temat dla Polski akurat, chyba bardziej niż dla Niemców, śmierć azylanta w Dreźnie i tak dalej. No, średnio interesujące, szczerze powiedziawszy, informacje, tak więc ciekawe, że to jest, ale jak widać brakuje im troszkę dostawcy informacji aktualnych dla polskiego odbiorcy. No i możemy tu wchodzić dalej, mamy różnego rodzaju ustawienia audio, możemy przejść dalej, tu mamy radio, media, no chyba już wszystko omówiłem, w każdym razie jest tu całkiem sporo. O, możemy jeszcze jedną rzecz sprawdzić, włączamy noktowizor, tu akurat jedzie samochód, tu przed nami i możemy podglądać ten samochód. Jak widzieliście, na biało świeciły jego gorące elementy. Do tego tematu jeszcze zresztą wrócę być może w osobnym filmiku. Jakość plastików z przodu i z tyłu jest identyczna, co nie oznacza niestety, że nikt tu nie oszczędzał na pasażerach z tyłu. Oznacza to niestety tylko tyle, że oszczędzono tu na pasażerach z przodu, dlatego że plastiki z przodu i z tyłu są twarde. Kiedy po raz pierwszy zająłem miejsce za sterami Audi A6 z mocnym 3-litrowym, ponad 300-konnym silnikiem, to miałem skojarzenia podobne jak kiedy jechałem po raz pierwszy ponad 200-konnym Passatem, czy 2.0 TDI 240 koni. Tam również samochód, który zwykle z silnikiem 2.0 TDI miał 100 kilkadziesiąt koni, nagle dostał tych koni 240 i właściwie się nie zmienił. Jest tak samo komfortowym samochodem, który nadaje się do jazdy na długim dystansie, tylko że kiedy mocniej wciśniemy gaz, no to gdzieś tam będziemy odczuwali nieco lepszy masaż pleców, ale samochód przez to wcale nie stał się sportowy. Jego charakter pozostał bez zmian. Jest to komfortowe, duże auto na długie podróże. I w przypadku Audi A6 sytuacja jest podobna, dlatego właśnie wspomniałem o Passacie, bo wcześniej jeździłem A6 w wersji 250 około konnej i to był komfortowy samochód. Teraz wsiadając do 320 konnej stwierdziłem, że będzie rakieta. Tu nie ma rakiety. To jest samochód, który oczywiście świetnie sobie daje radę przy wyprzedzaniu, ma świetne przyspieszenie do setki, jest bardzo elastyczny. No to wszystko, co wynika z dużej mocy i z tego, że samochód ma odpowiednio podkręcony silnik, ale jego charakter pozostał bez zmian. To jest wciąż bardzo komfortowa, duża limuzyna, w tym przypadku kombi, która świetnie nadaje się do jazdy na długie dystanse. Jeśli chodzi o pozostałe elementy, takie jak układ kierowniczy, skrzynia biegów czy zawieszenie, tu jest akurat pneumatyczne zawieszenie, to powiem tak, wszystko oczywiście zależy od tego, co ustawimy w systemie Audi Drive Select. W trybie komfortowym będzie to wszystko działało tak, że układ kierowniczy prawie nie stawia oporów, zawieszenie jest takie mięciutkie, co nie znaczy, że samochód bardzo mocno się przechyla, po prostu bardzo skutecznie łyka wszystkie nierówności. Skrzynia biegów tutaj w tej chwili mam niecały 1000 obrotów, jedzie sobie na 4. biegu, kiedy jedzie do 31 km na godzinę, więc wszystko działa w trybie właśnie komfortowym. Kiedy przyłączę w tryb Dynamic, to po pierwsze słyszymy dźwięk, włącza się generator dźwięku, więc już pojawia się takie bardziej rasowe brzmienie. Po drugie mamy już 1800 obrotów na minutę, drugi bieg, skrzynia w trybie sportowym i również mamy taki przyjemny opór na kierownicy. To jeszcze nie jest coś w rodzaju sport w BMW, gdzie kierownicę naprawdę trzeba obracać z wyraźnym wysiłkiem, ale w tym momencie już ją dużo lepiej czujemy. Tak więc zmiany są. Jeśli chodzi o zawieszenie, no to ono się zacieśni na tyle, że
będziemy dużo lepiej czuć drogę, auto będzie się lepiej trzymało drogi, ale to nie oznacza, że nagle tu się zrobi jakaś tarka na drodze i będziemy bardzo nieszczęśliwi, bo auto będzie niekomfortowe. Absolutnie nie. Powiedziałbym, że zmiana w skali pracy zawieszenia, w przypadku zawieszenia pneumatycznego tutaj jest najmniejsza, porównując ze zmianą na kierownicy, ze zmianą na skrzyni biegów, czy też ze zmianą w brzmieniu tego samochodu. Jeszcze parę słów na temat skrzyni. 8-biegowy Tiptronic to jest klasyczna skrzynia biegów, to nie jest S-Tronic dwusprzęgłowy i z tak mocnym silnikiem on naprawdę radzi sobie świetnie, pracuje bardzo tak komfortowo, niezauważalnie, praktycznie nie wiemy jaki jest bieg w danym momencie, zmienia te biegi bardzo płynnie, jest super. Może być trochę gorsze wrażenie, kiedy przełączymy w tryb manualny, szczególnie jeśli zechcemy sterować tą skrzynią przy pomocy dźwigni tutaj pod prawą ręką, dlatego że ona czasem przeoczy polecenia, czasem naciśniemy do przodu albo do tyłu, a bieg się nie zmienia. Jeśli klikniemy szybko 2 razy, również zmieni się, ale tylko raz. Więc tu, jeśli chcecie sterować biegami manualnie, to lepiej przejść tutaj na sterowanie łopatkami pod kierownicą. Wtedy skrzynia nie ma wątpliwości i wtedy nieporozumień żadnych już nie ma. No i podsumowanie jest takie chyba, że od Audi A6 w tym segmencie, w segmencie premium, w tym rozmiarze, w tych gabarytach i w tej cenie, co tu dużo mówić, należało się spodziewać jazdy komfortowej, luksusowej, szybkiej, bezpiecznej. No i to wszystko od tego samochodu otrzymujemy, co tu dużo mówić. A cała reszta to już jest kwestia tak naprawdę budżetu i gadżetów, które za ten budżet tu możemy kupić. Przyjemność posiadania Audi A6 kosztuje i to nie mało. Już za najtańszy model zapłacimy prawie 190 000 złotych i będzie to wersja 2.0 TDI Ultra, czyli ta bardzo oszczędna, która palić ma 4,2 litra na 100 km. Za 2000 zł więcej dostaniemy wersję benzynową 1.8 TFSI, która będzie co prawda nieco mocniejsza, 190 konna, ale będzie paliła nieco więcej, choć wciąż niewiele. Jeśli po drugiej stronie cennika spojrzymy na największe ceny, to dostaniemy oczywiście Audi RS6, które zaczyna się od kwoty 525 000 i oferuje 560 koni mechanicznych. Nasza testowana wersja kosztuje w podstawowej wersji, czyli mamy tu Tiptronic, Quattro, 320 koni pod maską, wersję Avant kosztuje 292 000 złotych, natomiast nasza testowana, konkretna wersja kosztuje ponad 500 000 złotych, konkretnie to 509 000 złotych i ponad 200 000 złotych dodatków. Oczywiście robi spore wrażenie, ale naprawdę nie jest trudno do tej kwoty dobić, zważając na to, że ceny dodatków są bardzo wysokie. Przykładowo 11 000 złotych zapłacimy za system noktowizyjny, kolejne 11 za pakiet systemów wspomagających kierowcę, czy też 33 000 złotych za nagłośnienie Bang & Olufsen. Mając takie kwoty, nie dziwne, że szybko docieramy do kwoty 500 000. Chociaż z drugiej strony, pamiętajcie, 525 000 to jest początek cennika Audi RS6. Ten samochód w zasadzie kosztuje jakieś 15 000 złotych mniej. To już naprawdę niewielka różnica, która kusi, chociaż pamiętajcie, to jest bardzo bogato wyposażona wersja, a Audi RS6 od 525 000 dopiero się zaczyna, kiedy zaczynamy go wyposażać, przykładowo w ceramiczne hamulce, które nie są, jak wiemy, tanie, to cena rośnie jeszcze wyżej, dlatego że my testowaliśmy ostatnio Audi RS6 i pamiętam, że cena testowanego egzemplarza przekraczała 800 000 złotych. Najbardziej naturalną konkurencją dla Audi A6 Avant będzie oczywiście BMW Seria 5 Touring, czy też Mercedes klasa E Kombi. I obydwa te auta będą od Audi A6 tańsze. Popatrzcie sami, tutaj cena zaczyna się od kwoty około 190 000 złotych, natomiast Mercedes będzie 15 000 złotych tańszy, bo zaczyna się od kwoty 174 000 złotych i to za mocniejszą wersję, bo 2.0 diesel o mocy 184 koni mechanicznych. Nieco droższe jest BMW, ale wciąż tańsze od Audi, kosztuje 186 000 złotych, chociaż jest nieco słabsze. 518D ma tylko 143 konie mocy. Podsumowanie Audi A6 chciałbym zacząć od swojej podróży z Warszawy do Krakowa Peugeot
508 SV. Dlatego, że jadąc te 300 km zapisywałem sobie w głowie poszczególne plusy i minusy, o których chciałbym opowiedzieć w tamtym samochodzie. I ta lista na koniec podróży składała się z kilkunastu być może pozycji. Kiedy jechałem z Warszawy do Krakowa Audi A6, to też szukałem plusów i minusów i szczerze powiedziawszy, na koniec podróży miałem tylko jedną pozycję, jeden minus. Trochę za twarde fotele. Czy to oznacza, że Audi A6 nie ma plusów? Oczywiście, że nie. To jest samochód, który jest bezpieczny, szybki, mocny, świetnie wykończony, luksusowo wykończony, przestronny. Wszystko w nim jest ok. Tylko że kiedy płacimy 500 000 złotych, właściwie 510 praktycznie tysięcy złotych za takie auto, to kupujemy pewnego rodzaju pakiet zadowolenia kierowcy, w którym oczywiste jest, że ten samochód musi być szybki, oczywiste jest, że musi być luksusowy, że musi być ładny z zewnątrz, że musi być prestiżowy i tak dalej, więc nie dziwi to, że te wszystkie cechy w tym samochodzie się znalazły. Oczywiście nie ma tu też, oczywiście są tu też wady, takie jak zbyt mała ilość miejsca na tylnej kanapie, czy też te niezbyt wygodne fotele z przodu, czy też cennik, który trochę miejscami straszy. Ale w sumie to jest oczywiście bardzo dobry samochód. On jest tak, porównałbym to do butów, które są klasyczne, idealne, pasujące, nadające się i na suchą pogodę, i na deszcz, a nawet na śnieg. Buty, które zakładamy i o których momentalnie zapominamy. Takie dobre są, spełniają w 100% swoją funkcję. Troszkę właśnie w tym kierunku chyba moje myśli idą, bo dlaczego po przejechaniu 300 km miałem tylko jedną uwagę. Właśnie dlatego, że ten samochód po tym, jak do niego wsiądziemy, zapominamy o wszystkich jego funkcjach, po prostu bierzemy to wszystko tak jak jest, czujemy się w tym dobrze, przemieszczamy się z punktu A do punktu B i trochę zapominamy o jego istnieniu. A więc stąd tylko jedna pozycja na liście uwag, czy plusów, czy minusów tego samochodu. A w sumie, jeśli płacimy już 510 000, zabrakło tak naprawdę 15 000 do tego, aby ta lista była znacznie dłuższa, bo zaledwie 15 000 złotych więcej kosztuje Audi RS6. Dziękuję za obejrzenie naszego testu. Teraz zapraszam po pierwsze do obejrzenia fragmentów technicznych, a po drugie do obejrzenia naszych odpowiedzi na Wasze pytania. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia. Teraz test widoczności. Słup PK jest dosyć cienki, dosyć mocno pochylony i znajduje się w górnej części blisko oczu kierowcy. Zewnętrzne lusterka bardzo duże, górna krawędź przedniej szyby dość wysoko. Wewnętrzne lusterko niestety znajduje się dokładnie na wysokości horyzontu, więc dla dwumetrowca zdecydowanie ogranicza widoczność. Tutaj u podstawy po prawej stronie słup PK również łączy się z lusterkiem, wycina fragment widoczności. Tam między słupkami C i D jest sporej wielkości szyba, więc tutaj nie ma problemu. Również słupek D nie należy do najgrubszych, moim zdaniem jest bardzo ok. Tylna szyba obszerna i pod pewnym kątem ustawiona, ale tutaj przychodzi z pomocą zestaw kamer. Mamy tu kamery pod lusterkami z przodu, z tyłu, a więc widzimy tutaj po prawej stronie nie obraz po prostu z kamery cofania, natomiast tu mamy obraz połączony z 4 kamer, niejako z lotu ptaka, więc możemy teraz włączyć bieg wsteczny, przesuwamy się i widzimy, jak tutaj obraz odpowiednio się zmienia. Oczywiście tu mamy różne ustawienia, możemy tu wybrać, jak widać, opcję do przodu, do tyłu. Tu mamy taką jeszcze opcję podglądania niejako. Tutaj widać, dwie kamerki patrzą w prawo, w lewo. Oczywiście to samo jest z przodu, w prawo, w lewo, a więc niejako wyglądamy zza rogu. Jeśli nie widzimy, co tam się dzieje, to kamera nam w tym pomoże. I ostatnia wersja, czyli na pełny ekran widok z lotu ptaka. Jak widać, system jest naprawdę bardzo zaawansowany i pomoże nie tylko podczas parkowania, ale też podczas wyjazdu, na przykład z zatłoczonej uliczki, kiedy nie wiemy, co się kryje za rogiem.
Zegary w nocy są bardzo czytelne. Na kierownicy prawie wszystkie przyciski są podświetlone. Prawie dlatego, że tu po prawej, po lewej stronie jest taki pokrętło przy okazji przycisk, który niestety nie jest podświetlony ani tu, ani tu. Za to są podświetlone przykładowo łopatki do zmiany biegów. Tu widzimy plusik, tu widzimy minusik. Pod kierownicą wszystkie przyciski są podświetlone. Na drzwiach również. Drzwi, jak widać, mają dodatkowy taki pakiet oświetlenia ambientowego. Ładnie to wygląda. Również kieszonki są podświetlone. Tu po prawej stronie chyba będzie to widać jeszcze lepiej. Tu na środku mamy oczywiście wszystko odpowiednio podświetlone. Światło jest też spod sufitki. Jak widać tutaj dwie czerwone diody rzucają światło takie delikatne na tutaj prawą stronę. Na podsufitce, jak widać, są też wszystkie przyciski odpowiednio podświetlone. Z tyłu ten pakiet również wymiata moim zdaniem, bo daje tutaj bardzo ciekawe oświetlenie. Także jak na kanapę z tyłu, to naprawdę oświetlenie jest jak najbardziej na poziomie. Światła z przodu. Światła z tyłu. Oświetlenie bagażnika. I kamera cofania. Warto dodać, że odświeżony Audi A6 już w podstawowej wersji ma światła Xenon Plus, natomiast w opcji dostępne są LEDy, jak w naszym samochodzie, lub Matrix LED. Działanie świateł LEDowych. I jeszcze działanie na dwupasmówce. Zastanawiające jest to, że kiedy szybko uderzamy w dźwignię zmiany biegów, aby zmienić bieg, to ona nie zawsze reaguje. Przełączam teraz w tryb manualny i jeszcze raz, jadę teraz na 5. biegu, szybkie uderzenie i jadę wciąż na 5. biegu. Jak zrobimy to nieco jakoś wolniej, no to wtedy mamy 4, ale jakbyśmy chcieli zmienić o 2 biegi, to mamy 4, nie 3. Czyli musimy przejść na 5 i zrobić raz, 2. Wciąż 4, widzieliście to? 5, raz, 2. No, wreszcie 3. To naprawdę nie działa tak do końca zgodnie z moją intencją, a nie wymagam przecież teraz zbyt wiele. Teraz test szybkości zmiany biegów. Jadę na 5. biegu w trybie manualnym, 70 km na godzinę na tempomacie. I zmieniam z 5 na 4. Teraz z 5 na 4. I wreszcie w trybie Drive zmieniamy, właściwie to teraz jest tryb Efficiency, muszę to zmienić na Drive, żeby było dokładnie tak, jak powinno być. I w trybie Drive pełny gaz z 6. biegu. Wyciszenie na postoju. i 6. Przy rozstawie osi 2912 mm Audi obiecuje, że A6 kombi będzie potrzebowała 11,9 metra, aby zawrócić. No i w praktyce wychodzi na to, że mniej więcej połowa samochodu jest po prawej stronie na parkingu, a więc jak na takie duże auto należało się tego spodziewać.